Siema, Bartek z tej strony, kanał Koki Doktor. Siema, siema, witam w środę. Cześć. DeLonghi, ale tutaj tytuł filmu już mówi wiele. Na co należy uważać, żeby gwarancji nie stracić, i to jest nierzadki wbrew pozorom problem, słuchajcie, zwłaszcza w dużych miastach. Ten ekspres u mnie był parę miesięcy temu, nie grzał i znów jest ten problem. Nie wiem, co się stało, to sprawdzimy, natomiast ja to wiem, bo to w autoryzowanych serwisach usłyszałem kiedyś. Nie macie żadnej gwarancji. Się przestraszyłem w momencie, słuchajcie, kiedy w ekspresie znajdują się, już wam pokazuję, takie oto, może pokażę wam do tej głównej kamery, czyli to będzie to. O, zgubiłem. Znajdziemy następnego dziada. Nie wiem, gdzie on poleciał. Chodzi o to, że w tym ekspresie są tacy oto goście. Nie wiem, czy widzicie, co to jest. To jest prusak, słuchajcie. Nie wyostrzy mi ta kamera na niego dobrze. Jest ich tu wielu, ten ekspres, ponieważ ja zawsze sprawdzam, słuchajcie, bo miałem z tym problem. Tutaj przyniesiono mi kiedyś ekspres, w którym tego było po prostu zatrzęsienie. Więc sprawdzam te ekspresy. No i to jest od razu temat po gwarancji, słuchajcie. Te robale łażą po elektronice. No, przewodzą prąd, jak żyjątka. Tego jest pełno, słuchajcie. Tu, nie wiem, czy widzicie, teraz wszystkie spadły na dół. Tutaj leży z 15 małych. Ja ten ekspres trzymałem w zimnie, ponieważ od razu sprawdziłem i zobaczyłem, że tu są prusaki, nazwijmy rzeczy po imieniu. No bo nie chcę, żeby mi się to rozrazło po firmie. I słuchajcie, ważne jest, to nie jest żaden wstyd. W dużych miastach jest z tym problem. No to jest normalne. To żyje z nami, to żyje w śmieciach. O, leży tu gnida wielka. Ja cały czas patrzę, czy żaden nie żyje, no ale nie ma szans. Chodź tu, dziadzie. O, widzicie? Jaki malutki? To jest żaden wstyd, tylko informujcie serwis, jeśli macie z tym problem, bo to może przeleść do ekspresów innych klientów. No słuchajcie, to nie ma się czego wstydzić. No to jest robactwo, z którym się walczy. Tyle. Ale serwis musi o tym wiedzieć. Ja generalnie ten przyjąłem, ponieważ on u mnie był i też wtedy znalazłem w nim te robale. Tylko dlatego go przyjąłem, bo u mnie jest zasada prosta. Jak ja znajduję robaki w ekspresie, tu siedzi jakiś, zobaczcie, to ja tych ekspresów nie przyjmuję, bo to jest zbyt duże ryzyko. U mnie tym plusem, wiecie, że u mnie jest zimno, jest ten plus, że to nie przeżyje u mnie. To po prostu zdechnie tutaj z zimna. No ale generalnie zasadę mam taką, że nie przyjmuję. Zaraz zobaczymy, co w tym ekspresie się, słuchajcie, dzieje w środku. Tego jeszcze nie rozbierałem. Informacja od klienta jest, że znowu przestała grzać grzałka pary. No ale słuchajcie, jak tu łazi robactwo, to tu się wszystkiego można spodziewać. No niestety. I to o tyle, z tego co ja się dowiedziałem, bo ja tutaj nie zgłębiałem za specjalnie tematu, z jakiegoś tam serwisu autoryzowanego znajomych, to nie tyle jest problem, że te robale robią zwarcia, co ich odchody. No i tyle, no. To generalnie jest tak, że kupicie ekspres, on wam się zepsuje po miesiącu, zawieziecie go do reklamacji, jednego robaczka takiego znajdzie serwis w tym ekspresie, no i po gwarancji. No i właściwie trudno się, słuchajcie, dziwić, bo nikt wam nie zagwarantuje działania ekspresu, jeśli tam coś łazi w środku i może zrobić zwarcie. Przypominam, była taka sytuacja, nawet przed chwilą tą płytę znalazłem, z Philipsa, gdzie jakaś larwa wlazła pomiędzy plus a masę, zrobiła zwarcie, upaliła cały ekspres, słuchajcie. I tu na razie jakby, ja cały czas, wiecie, on się mroził, ten ekspres, miesiąc, ale trzeba patrzeć, czy nic nie ucieka. No bo robaczana sprawa, no słuchajcie. Dobra, otwórzmy go z tej strony. Dzisiaj taki paskudny film, no ale to też jest problem, warto o tym mówić, bo no to nie jest jakiś tam, wiecie, w Warszawie na przykładu, no jest na osiedlach z tym problem wielu. W jednych większy, drugich mniejszy, ale jest. Tu widzę trupka. Tu więcej za wiele nie widzę. No ale jest jedna grzałka. I pewnie problem jest, że coś tam wlazło, albo wlazło na elektronikę, nie daj Boże. Zaraz to prześwietlimy, słuchajcie.
Ja muszę to teraz obejrzeć z wami. Co tu się dzieje? No są tu odchody wszędzie, to widać, bo to są takie kuleczki. Czy tu się coś wydarzyło? Tak na pierwszy rzut oka, słuchajcie, nie widać. Ale ja sobie przyświecę może telefonem. Nie będę już tutaj lampy przyciągał. Tak po prostu oględziny. No niestety. Jak się ma robaczki, to trzeba się liczyć z tym, że będą problemy. Tutaj tak na pierwszy rzut oka za wiele nie widać. Ale to nigdy za wiele nie widać. Zwarcie pewnie spowodował, wiecie, tutaj jest nowy, ja wymieniałem tutaj czujnik, to co było na live w poniedziałek, wymieniałem czujnik NTC, widzicie, jest w oplocie. Widać, prawda, że to jest w ogóle nieoryginalny. No zobaczmy, odpalmy go, słuchajcie. Odpalmy go, nic tu nie ucieka już na szczęście. Więc wkładamy tackę. Idę, słuchajcie, po wodę, przypominam, konwencja bez dubli, czyli widzicie całą naprawę, no ale przypauzuję, naleję sobie wody. Jestem, słuchajcie, zobaczcie, to wszystko, bo to też ważne, żeby pokazać, to wszystko, co tu się wysypało, widzicie, to są odchody tych prusaków. To nie jest kawa, to jest wszystko, no gówno po prostu. Prusacze gówno. No i widać, że tutaj tego było dużo, no widzicie, ile się tego wysypało. W tym zbiorniku było z 10 przyjaciół. Wypłukałem ten zbiornik, chociaż jeszcze widzę jakieś ślady. No i wiecie, no i to jest takie... Naprawimy, ale jeśli ten problem nadal w tym mieszkaniu czy domu istnieje, no to może równie dobrze pochodzić tydzień, a może pochodzić godzinę. Palamy. Z tego co wiem, to on zawiśnie na tym nagrzewaniu. No bo co zrobisz, no? Poczekajmy. Niech on się tu nagrzewa. Słuchajcie, ja w ogóle zobaczę, czy ja mam zabezpieczenia termiczne do tych grzałek jeszcze. Bo mogę już nie mieć. Ostatnio nie zamawiałem, a trochę ich zużyłem. Tu jakieś jedno mam, ale to nie jest chyba od DeLonghi, a może? No będę musiał poszukać chyba, bo nie widzę. Tu jest jakieś. Czy to będzie nam pasować? Może być. Nie widzę, na jaki to jest voltage. No dobra, słuchajcie. No to ewidentnie ten ekspres się nie nagrzeje. Czy się grzałka upaliła? Nie wiem. Ja muszę sobie znaleźć bezpieczniki. A prawdopodobnie... A może mam w pudełku. Zaraz sobie to sprawdzę. Dobra, słuchajcie. Wyłączamy go. On się nie nagrzeje i poczekajcie chwilę. Muszę odebrać telefon. Jestem, słuchajcie, przy okazji sobie znalazłem w odmętach serwisowych oryginalne DeLonghi. Bezpieczniki termiczne. To się zaraz okaże, czy to jest termika, czy to jest grzałka zjarana, czy może elektronika zjarana, no tego nie wiem. No jedziemy dalej, słuchajcie, z tym robaczkiem. Chodź tu, robaczku. Musimy ściągnąć tą osłonę. Musimy w ogóle rozebrać praktycznie cały ekspres, słuchajcie, bo żeby się dostać do tego, to trzeba wyjąć to, a żeby wyjąć to, to trzeba zdjąć górę. No nie ma innej drogi. Więc jedziemy po kolei z tym. Tu mamy zawleczkę. DeLonghi, dynamika. DeLonghi, przepraszam. Ten DeLonghi nie ma nazwy. No to jest fajny model, no tylko jak łażą po nim goście, kurwa, tak mi zimno, tak mi ciepło, nie wiem jak się tutaj dostosować, no to może być różnie, słuchajcie, może wam zjarać nowy ekspres i nie będzie reklamacji. No nie będzie, po prostu nie będzie, bo to co powiedziałem, słuchajcie, nikt nie będzie odpowiadał za to, że robale łażą po elektronice. Znaczy wiecie, no to ciężko na to uważać, tak? Po prostu trzeba mieć to na uwadze, że jak jest taki problem w domu, to sprzęty mogą się psuć i to nie tylko ekspresy. Akurat ekspresy, słuchajcie, to jest dobre siedzisko, dobre legowisko dla prusaków, bo tu jest ciemno, tu jest ciepło, tu jest wilgoć. No kurna, co więcej potrzeba takim robalom? One generalnie na przykład do fusów nie lgną. Z tego co ja się orientuję. No ale
One nie siedzą tu w fusach. W fusach ich tu nie ma, słuchajcie. One tu siedzą tam, gdzie mają spokój. Chwila hałasu. Koniec hałasu. No i co, kręcimy gościa dalej, słuchajcie. No jest tutaj po prostu, wiecie, ten ekspres u mnie był na przeglądzie, był wyczyszczony, więc wszystko to, co tu się sypie z tego ekspresu, to już mówiłem, nie? Nie będę się powtarzał. Co to jest? Wiecie. Trzeba go całego wyodkurzać oczywiście, żeby tutaj te zwłoki nie leżały, ale to jakby na końcu mycie ekspresu, wyjmę z prądu może, żeby mnie nie zabił. Mycie ekspresu to jest nic ciekawego, więc tu się skupmy na tym, żeby zlokalizować, co te dziady tutaj zepsuły. No nie grzeje grzałka, tak? Pytanie, czy problem jest w grzałce ponownie, bo to jest dokładnie ten sam problem, jaki był. Czy problem jest w poważniejszy, czyli na przykład elektronika się uszkodziła. Wtedy zrobi się drożej, wtedy nie wiem, czy się zrobi opłacalnie, nie pamiętam. Dobra, to mamy zdjęte, słuchajcie. Sobie to schowam. Zobaczmy jeszcze tutaj, co się dzieje. No tu jest w miarę czysto, nie widzę, żeby się coś sypało. No ale tu wypadają, wiecie, skorupki, o. Widzicie? Kokony, wypluty zresztą jeden. Na szczęście nie u mnie, o. Kokonik. Może tu wam pokażę. Dzisiaj taki robaczany, nie te ujęcia. Dzisiaj taki robaczany live, ten film. O, widzicie? Tu kiedyś mieszkało ze 40 małych prusaczków. Ale już nie mieszka. Niestety albo stety. Stream Decka potrzebuję, bo mylę te klawisze, no ale jakby clue jest zachowane. Clue programu. Tu się wysypał jakiś kokon. No zawsze, cały czas z tego ekspresu wypadają jakieś. A ten klient zarzekał się, że tego problemu już nie ma. Właśnie o tym mówię. To nie jest żaden wstyd, tylko ja muszę o tym wiedzieć, żeby wiedzieć, jak potraktować ten ekspres. Nawet gdzieś tu stoi, słuchajcie. Nie wiem, gdzie teraz to stoi. Ja tu jestem przygotowany na taką ewentualność. O, nawet wam pokażę. Jak ja o tym wiem, to zamyka się go szczelnie w worku. No i są do tego narzędzia. Bo to nie jest, wiecie, nie jest może częste u mnie, ale rzadkie też nie. Tu wygląda ok, a jak tam w środku sytuacja? No leży tam paru gości, dobra. Na szczęście wszystko są zwłoki, mam nadzieję. No nie miały szans przeżyć, były mrozy. Bieramy się. Wygrzały. Czy tu już? Tu jeszcze śrubka. Nie wyrywaj, odkręć. Ściągamy tę maskownicę. Ona gdzieś tu na bok. Tu siedzi. Masakra tu była. Tutaj po prostu zamieszkała kolonia. I tyle. Kopiemy. Kopiemy, słuchajcie. Im głębiej w las, tym gorzej. Zawleczka. No i odkręcamy ten kanał spustowy. Tu trzeba sobie wypiąć, tu trzeba sobie wypiąć. Wiem, znowu DeLonghi, ale tu chciałem zwrócić właśnie uwagę, waszą uwagę na ten problem, że wiele osób nawet nie ma świadomości. Jedna sztuka tutaj w środku, słuchajcie, i nie uznają wam gwarancji. Ja pamiętam, kiedyś oddawałem do kolegów z serwisu autoryzowanego jakiś ekspres, już nie pamiętam czemu ja go nie robiłem, to tam jakby mniejsza większość, to było parę lat temu. I właśnie też usłyszałem, panie Bartku, ale tutaj nie będzie mowy o gwarancji. Bo to samo. Okej? Dla mnie jest to jasne, słuchajcie. Dla mnie jest to jak najbardziej jasne. No ale ciekaw jestem, czy to grzałkę szlak trafił, czy termiki na grzałce, zaraz się dowiemy. Ekspres w ogóle jest produkcji jakiej? Tu na kanale spustowym jest 2019, to jest dosyć świeży ekspres, słuchajcie, zaraz zobaczymy jeszcze na przepływomierzu. Pompa, no 2019 rok i słuchajcie, drugi raz w serwisie i drugi raz w serwisie, prawdopodobnie z powodu robaczków, a nie z powodu tego, że coś jest z nim nie tak, no. No i cóż można dodać? No nic nie można dodać, trzeba go naprawić. Wciągamy. Czy tu ktoś mieszka? No tam siedzi.
Nie wiem, czy widzicie, ale ja widzę. Tam siedzi dziad. One się tak kurna wszędzie wciskają, dziady. No ale dobra, do rzeczy. Miernik w rękę. I pipczymy. Bałagan na biurko, ale muszę poodkurzać potem dokładnie te zwłoki, słuchajcie. I pipczymy. Ach kurde, widzę, że będę miał zły termik jeden. Za krótki, ale to będziemy się ratować jakoś. Co tam się dzieje? Dobra. Mamy tak. Lećmy, rozplączmy przede wszystkim tą plątaninę przewodów. To jakaś żenada. Wczoraj na live używałem. Kurna, nie macie tak, że wam się przewody same wiążą? Leżą i się wiążą, kurna. No nie jest tak, nie jest tak. Położysz, odwrócisz wzrok, a one już powiązane. Gdzie wężyki wyczyszczone, tu wszystko było robione. No kurde, szkoda, no ale cóż zrobisz. Gdzie te grzałki tutaj idą? Bo to jest ta konstrukcja, rzadko do mnie trafia. Jedna idzie tu. Spinamy się. Pipczak ustawiony. No nie piszczy. A druga idzie, no tak, to jest jedna. To właśnie chyba tą sprawdzałem, tak czy nie? Nie. To jest ta. Dobra. No popalone są prawdopodobnie, słuchajcie. Wlazło to dziadostwo gdzieś. Zrobiło zwarcie, popaliło. No nie piszczy. A drugi? To jest ten, tak? No zjarane są oba, słuchajcie. Teraz sprawdźmy grzałkę. Omomierz w ruch. Widać cokolwiek? Widać. Jedna końcówka grzałki, druga końcówka grzałki. Tam około 40-50 ohmów powinniśmy mieć, jeśli ona działa. Jest ok. Grzałka jest ok, przynajmniej według pomiaru. No dobra, słuchajcie. Jeszcze sprawdzę te termiki, bo to różnie z tym bywa. Te, które chcę założyć. Jeden. No come on. Jeden. Nie słyszycie pewnie pisku, mam włączony filtr przeciwtłumieniowy, tłumiący hałasy, bo mam za sobą piecyk odpalony. Ale musicie mi uwierzyć na słowo, tym bardziej, że widać, że jest 0,1 ohma, czyli spadek. Działa. Oba piszczą. Jak nie słyszeliście, to uwierzcie mi na słowo. No to co? Nie ma się co zastanawiać. Piętarka w dłoń, końcówka w dłoń. Lecimy. A tu krzyżakowe akurat. Wróć. Odkręcamy trzymadełko. Teraz tylko trzeba sobie dopasować nowe. Czy one nam tu wszystkie sięgną. To jest ten. Dobra. Pensetka. No wiecie, odpinam jedną końcówkę grzały. O! To jest ta. Tu trzeba jeszcze się trytki pozbyć. Zobaczymy, czy to zadziała. Ale to słuchajcie, no jak te robale będą dalej tu łazić, to problem wróci. Nie ma opcji, żeby nie wrócił. No, niestety. Ja mam nawet zapisane na protokole, że znaleziono insekty. Na protokole naprawy poprzednim. Więc tu mowy o reklamacji nie ma żadnej, słuchajcie. No to tak nie działa. Pinam sobie tu. No jest, prawidłowy jest czujnik NTC, więc to nie on jest tu winny, słuchajcie. No winne są robale. No będę to powtarzał jak mantrę, bo taka jest prawda. No. Mamy jeden. Teraz drugi. Wyciągamy. Wypadł. Kurczę, i to będzie za krótki przewód prawdopodobnie. Takie mam przeczucie. Czy on mi tu sięgnie? No, tak średnio bym powiedział, ale to będziemy się zaraz martwić. To najwyżej zrobimy to na krótko. A potem domówię ten właściwy albo znajdę. Zresztą jesteśmy w stanie tutaj przeróbeczkę zrobić. To nie jest żaden problem. Zakładamy, słuchajcie, maskowanie. Zakładamy śrubeczki obie z podkładkami antykontrującymi. Tutaj naprawa dosyć jakaś tam niewymagająca, słuchajcie. No tylko to jest drugi raz to samo. Drugi raz robale. No i tak możemy w nieskończoność. A to kosztuje. Z jakiej racji serwis ma brać odpowiedzialność za
sekty w ekspresie, tak? No nie ma takiej możliwości, żebym ja brał odpowiedzialność za to, że tutaj się coś dzieje. Wpinamy. To sobie idzie tędy. To musimy zawinąć za zakręt. Można od razu złapać te przewody trytką. Gdzieś tu nawet miałem trytkę. O, żeby one nam tu nie latały. Ten jest tu przetarty, trzeba go okleić. Zaraz to zrobię. Bo jakieś przetarcie nie wiadomo skąd tu jest. Wszystkie takie jakieś uszkodzenia w izolacji izolujcie, bo to żadna robota. Zawinąć dookoła raz tasiemką, jak tylko się ją znajdzie, a nie dojdzie do zwarcia, tak? Nie musi być piękne, to ma działać. Zwłaszcza, że tu będzie coś po tym łaziło, słuchajcie. Kawałek taśmy. Zaklejamy tutaj to uszkodzenie, żeby nie było. Tu widzę jeszcze drugie. I tak ten jeden z tych czujników będzie do wymiany. Ja to złożę tak na jak cię mogę, tak zwane. Teraz trzeba wypleść te stare. O, zaraz sobie je będziemy podłączać. Rozpada się w rękach ten ekspres. Dobra, tu mamy OK. Będę musiał dorobić przewód. Ja nie chcę tego, wiecie, tak składać na amen, ponieważ muszę ten termik domówić. Muszę to wszystko wyodkurzać porządnie. Ale złapmy to na dwie śrubki, żeby tylko się to trzymało. Tutaj nie ma elementów ruchomych, więc tu problemu nie będzie. Bo nie chcę też wydłużać tego filmu, a on widzę, że już 20 minut trwa. A tutaj jakby konkluzją tego filmu ma być to, że robaczki panie zabiorą ci gwarancję. Niestety. Wiecie, bardzo często, ja to już mówiłem przy okazji jakiegoś ekspresu, pada opinia, że ten ekspres to dziadostwo, że że w ogóle jak to się mogło tak zepsuć? No, słuchajcie, taki ekspres mógł się po tygodniu zepsuć od kupienia. I tutaj nie wyrokujcie tak od razu, że dane urządzenie jest złe czy niezłe. Bo różne bywają przyczyny tych usterek, słuchajcie. Przepięcia w gniazdku, o których nawet nie wiecie, jakieś braki fazy. To wszystko ma wpływ. To jest elektronika. Ja zawsze wam zalecam w ekspresach na noc, czy jak gdzieś wyjeżdżacie, stryknijcie je na zero tutaj, odetnijcie prąd. Bo jest mniejsza szansa, że się coś wydarzy, tak? Dobra, słuchajcie, ten jeden to mi sięgnie na pewno celem przetestowania. Ten mi nie sięgnie na pewno. Zaraz tutaj przeróbkę zrobimy, bo i tak muszę ten termik zamówić nowy. Który był tu dłuższy, to w ogóle nie ma tak naprawdę znaczenia, ale wepnijmy ten tutaj. W celach testów zaraz się posilę szybko z łączką, ale no bo już nie będę tutaj robił pauzy i czekał na części. Chcę wam dokończyć tą naprawę, sprawdzić, czy to działa. Ale najpierw mi się musi udać wyjąć to. Wkładamy. To jest jedna. I tutaj ten uszkodzony termik tniemy. Kurde, no nie wejdzie. Dlaczego ty nie wchodzisz, Dzido? Nie ta wsówka. How dare you? Naprawdę? Nie, no jest ok. Czy jest za wąska, bo już zgłupiałem. Pokażcie mi tą oryginalną. Jest za wąska. To zrobimy inaczej, słuchajcie. Użyjemy dwóch szybkozłączek. No muszę zamówić do tego modelu, bo widzicie, jednak się czymś różnią. Znaczy termiki są jakby identyczne, ale to są od innego modelu. Tylko dajcie mi chwilę, znajdę sobie szybkozłączki. Jestem, długo nie szukałem. To są, w ogóle polecam wszystkim. Wago, szybkozłączki. Tu mam akurat potrójne, potrzebne są podwójne, no ale innych nie mam, więc użyję tych. Naprawdę świetna rzecz, słuchajcie. One są chyba do 400 V, do w ogóle jakichś wysokich prądów. Nie wiem, czy to akurat jest opisane. Jest opisane. Zaraz wam przeczytam, jak tylko dojrzę moim jakże doskonałym wzrokiem. 450 V, 32 ampery. To naprawdę jest moc w tym. I to się fajnie sprawdza. Niemy. Czyli słuchajcie, mam podłączone stare. No to można tak zrobić. Oczywiście ja tego nie będę robił na szybkozłączkach, założę oryginalne. Ale można by było to tak zrobić, tylko oczywiście te przewody ze sobą zlutować. Szkoda szybkozłączek tu wkładać. One do jakichś tam najtańszych super nie należą. Potrzebuję szczypce. No ale zróbmy to tak, jakbyśmy to robili na szybkozłączkach dla przykładu. To powiedzmy tniemy tu. To powiedzmy tniemy. A tu. Kabelek się do czegoś zawsze przyda.
Tu też polecałem wam już kiedyś, to akurat ja mam firmy Hegert, uniwersalną ściągaczkę do izolacji. Super sprawa. Można sobie ustalić długość, wkładacie tylko, patrzcie, i tu się dzieje magia. I już. Z drugim to samo. Fajna sprawa, naprawdę. Jak to kupiłem, to sobie powiedziałem, jak ja mogłem bez tego żyć. To mamy ucięte. Zostawmy takie długie. Znaczy tak, obcinamy przede wszystkim spalone termiki, no bo one nie przewodzą prądu, więc to nie zadziała. Ciach. To jest śmieć, ale dla klienta do pokazania. No i to samo z tej strony. Ciach. I ciach. Jak się trafi, to się ściągnie i zobacz. Świetna rzecz, naprawdę. On się automatycznie dopasowuje do grubości przewodu. Zabezpieczamy, jak nam się uda. O. Naprawdę, polecam. To nie jest reklama, ale to mi ułatwiło życie, mimo że ja przy tych przewodach nie mam akurat jakoś specjalnie dużo pracy. No i teraz te szybkozłączki, to druga moja polecajka. Wkładacie przewód, no oczywiście go troszeczkę zakręcając, żeby się tutaj nie rozdziawił. Wkładacie przewód i pyk. I to tak siedzi, słuchajcie, że nie ma opcji, żeby coś się wydarzyło. Wkładacie drugi. Są podwójne, potrójne, poczwórne, różne. Ja to kupiłem gdzieś kiedyś, kilka sztuk. Do jakichś testów, słuchajcie, zanim wymontujecie pół ekspresu, na przykład w jakiejś Jurze, pamiętam ostatnio używałem, zanim rozmontujecie pół ekspresu, można powymieniać pewne rzeczy, na szybkozłączkach popodłączać, sprawdzić, czy to było to, a dopiero jak już macie pewność co i jak, no to się ten ekspres rozmontowywało i robiło tak, jak być powinno. No. Czasami ratuje czasowo temat, naprawdę game changer do takich testów, tak jak teraz robię testy, bo tak naprawdę może się okazać, że tu elektronika nie grzeje tej grzałki, a na jutro zamówię odpowiednie tutaj zabezpieczenia termiczne, odpowiedniej długości kable, żeby to nie było, wiecie, lutowane, bo to nie ma sensu. No można to polutować, ale w serwisie trzeba to zrobić tak, jak powinno się to zrobić i tyle. Trochę porządku. Jeszcze raz sprawdzę. Mamy to powpinane, to sobie puśćmy tędy, żeby nam nie przeszkadzało. Trzeba tutaj zmontować teraz. To złapałem na dwie śruby, na dwa wkręty. Tu jaki leży skubaniec, zobaczcie. Jak się tutaj władował. No masakra. Wiecie, ja już się tego nie brzydzę, bo już za dużo tego widziałem, ale to nie jest przyjemne, słuchajcie. To nie należy do przyjemnych rzeczy. Grzebać się w robactwie. No, nazwijmy to tak, jak się to nazywa. No i dobra. Zapinam tutaj wężyk. No bo to, że nie składam tego tak na tip-top, to nie znaczy, że nie muszę wszystkiego tu powpinać, żeby tu się wodą zaraz nie zalało. Strzeleczka. Cyk pyk. Cyk pyk do środka. Spinka. Wsówka. No dawaj dzido. I zaraz się wszystko okaże, słuchajcie. Bo to może być tak, że i grzałka jest do wymiany, a prędzej, bo grzałka raczej według pomiaru wskazuje, że jest ok. Więc obstawiałbym prędzej, że jeśli to teraz nie zadziała, to nie grzałka, tylko elektronika. Dokręcamy. Tu też na jeden tylko. Aby się trzymało. Tu nie składamy frontu, załóżmy tylko ten. Załóżmy tylko dyszę. Klips. O! Chyba siedzi. Mamy. Pokrętełko. Palamy. I zaraz się wszystkiego dowiemy. To jest na tyle bezpieczne, że wiecie, to się głęboko chowa. Tu się nic nie wydarzy. Niech to sobie tak leży. Jeszcze spojrzę z tej strony, czy tu jest dobrze wpięte. Jest dobrze wpięte. No i zaraz będziemy wiedzieć czarno na białym, co się wydarzyło. Packa pełna robactwa. Pyk, woda, pyk. I odpalamy. Odpalamy. Albo wybuchnie, albo zadziała. Tego jeszcze nie wiem, ale pewnie za chwilę się dowiemy. Power. Nie działa, bo stryknąłem go na 0. Power. Autodiagnostyka. Trochę porządku, słuchajcie. Tu, śrubki tu. To na bok. Narzędzia gdzieś tutaj z kadru. No i co? No albo się zjara, albo zadziała. Ale już widać, że jest kontakt chyba z grzałką, bo ruszył. Jakaś szklanica by się przydała. No niech będzie taka. I czekamy. Spójrzmy sobie na tą stronę.
Nie czuję, żeby się grzała, ale ona się tak szybko ten plastik... A, chyba grzeje. Chyba się robi ciepła. No, widzicie? Problem rozwiązany. Znaczy problem. Problem rozwiązany, zaleczony, ale problemem tutaj nie jest ekspres, tylko państwo Prusacy. No i jeśli ten problem zamocuje aparat zaparzający, czyli jeszcze jest jakiś problem, słuchajcie. Nawet wiem jaki. Mądry ekspres. No jest problem. No. Serwisant nie włożył zaparzacza i się dziwi, że ekspres krzyczy brak zaparzacza. Dobra, dajmy mu szansę. No to będzie działać, słuchajcie, dopóki znowu prusaczana ekipa nie zrobi zwarcia jakiegoś. No to już nie jest pierwszy przypadek. Też DeLonghi, który się spalił, który gdzieś tam film był, podejrzewam, w kwietniu, marcu. Też był problem, dokładnie taki sam. Wyjąłem grzałkę, były popalone termiki, a w środku leżał taki pacjent do góry nóżkami. Miał dokładnie ten sam problem, ten ekspres, więc to nie jest, wiecie, pierwszy przypadek. Jak ja już widzę, że ekspres nie grzeje i w środku jest robactwo, to wiadomo, co się stało. I tyle. Zapaszmy kawę i kończymy, słuchajcie. Bardzo mocna. Popraw. No i żeby wam to ukazać, mam nadzieję, że grzeje termometr. Nie wiem, czy go widzicie, tak postaram się go trzymać, żebyście go widzieli. Coś tam widać, nie? 24 stopnie, on za chwilę złapie temperaturę, ja go przyholduję. No, mało tej kawy poszło, ale 61 stopni. Ta temperatura jest wyższa, podejrzewam, tylko co? Tylko za mało kawy się parzyło, on się nie zdążył dobrze zagrzać. No i tyle, słuchajcie. Podsumowując, 2 termiki po raz kolejny, bo to jest dokładnie ta sama usterka. Wszystko przez robactwo. Pamiętajcie, jak macie z tym problem, walczcie z tym. Są od tego firmy, są od tego specjalne pasty. Wiem trochę o tym, bo mój blok jest z 65 roku i ten problem się zdarza czasami, więc ja mam całe mieszkanie, całą firmę pozabezpieczaną specjalnymi pastami. Da się z tym walczyć. Da się z tym walczyć, tylko dobrze by było, żeby wasi sąsiedzi też z tym walczyli, a u mnie jest właśnie z tym problem. Tym miłym, robaczanym akcentem bardzo wam dziękuję za uwagę. Bez dubli, kolejny odcinek. Przypominam o kawusi. Została zielona. Jest też czerwona. To są nazwy handlowe. To nie znaczy, że ta kawa jest zielona, czyli niewypalona. Jeśli chcecie taką kawkę wypić, to pamiętajcie, że jest okres przedświąteczny i może z tymi wysyłkami być różnie. Napiszcie mi maila. Mail macie w opisie filmu. Zielona 85% arabika, 15% robusta. Czerwona, której nie mam w tej chwili, jutro przyjdzie 60% arabika, 40% robusta. Opis tej kawy jest na naszej stronie www.coffeedoctor.pl /kawa. Zajrzyjcie sobie. Miłego dzionka, obrzydliwy trochę film, no ale pokazujemy rzeczywistość. Miłego popołudnia, trzymajcie się. Mówił do was Bartek, kanał Coffee Doctor. Dajcie lajka, jak się podobało, dajcie suba, będę wdzięczny. Pozdrawiam was, cześć.